Witamy z Krakowa, zgodnie z zapowiedzią. Dla mnie wyjątkowa okoliczność, bo po raz pierwszy to ja jestem goszczony, a nie goszczę. A okazja jest bardzo piękna. Radku, może powiesz, bo właśnie Radka raczej nie będę przedstawiał. No, okazją jest siedmiolecie zespołu Woda. Natomiast no, taką okazją troszkę bezkoncertową, bo nie możemy zagrać koncertu teraz, więc celebrujemy po cichu, więc to jest tak zwany passive aggressive. Zacznę od trudnego pytania. Tak wczoraj sobie wymyśliłem podczas naszej rozmowy pytanie, których nikt nie lubi. W 7 słowach byś podsumował te 7 lat bez żadnego wytłumaczenia. Pierwsze 7 słów, które by przyszły Ci do głowy. 7 lat Wody. Koncerty, pasja, transport, inspiracje, przyjaciele, muzyka. Nie liczę. 7 lat temu, tak jak już wspominaliśmy, ale nie jest też tajemnicą, że grałeś w wielu innych zespołach, zakładałeś inne zespoły, ale wydaje mi się, że Woda to jakby był ten projekt już docelowy. Długo tworzyłeś jego koncept, zanim zespół się pojawił, zanim powstał pierwszy skład? Układałeś już w myślach, jak ten zespół ma wyglądać, jak chciałbyś, żeby wyglądał? Faktycznie miałem kilka zespołów w życiu i użyłeś słowa projekt. Zawsze unikałem tego czegoś, bo projekt kojarzy mi się z czymś jednorazowym, z czymś bardzo takim zewnętrznym, głębnym. Zawsze ważne było, żeby to był zespół, czyli ludzie, z którymi się powiedzmy lubimy i działamy. Ale teraz z kolei pomyślałem o tym, że koncept faktycznie, poznając Łukasza, jak się okazuje już prawie 10 lat chyba znamy się z Łukaszem, jak nie 10 lat, bo wspólnie dzieliliśmy salkę przy Rondzie Grzegórzewskim w Krakowie z Łukaszem Piekarniakiem. Zaczęliśmy spędzać ze sobą coraz więcej czasu i faktycznie w momencie, kiedy miałem dosyć różnych dziwnych sytuacji w zespołach, w których wcześniej się udzielałem, zaczęliśmy myśleć o założeniu wspólnym zespołu. Natomiast głównym założeniem Wody, myślę, mam taką nadzieję, że spełniamy to, jest to, żeby nie ograniczać się do jakiegoś szablonu. I to jest, mogę powiedzieć o jakimś założeniu. I to jest jedynym założeniem. Nie zakładaliśmy wcale, że... Nie masz żadnych ram. Absolutnie. Tym bardziej, że my założyliśmy zespół i nie myśleliśmy o tym, że będzie to trio. Zaczęliśmy robić próby we dwóch. I to jest śmieszne, bo pomagał nam kolega, który grał na basie, ale no, wiadomo, że nie chciał, myśmy też jakoś nie wiązali wspólnych planów. Natomiast pierwsze próby, no kilka prób było, wtedy robiliśmy zresztą utwór SOS, to był pierwszy utwór i też nie myśleliśmy o tym, zastanawialiśmy się nad klawiszami, zastanawialiśmy się najchętniej nad basistą, który by grał na klawiszach również, żeby to było fajnie i połączone i też wzbogacałoby to brzmienie, chociaż też absolutnie nie było założenia. Tak jak wspominałem, część z Was wie, że jestem powiedzmy nasiąknięty muzyką lat 70., więc co mnie cieszyło zawsze we współpracy z Łukaszem Piekarniakiem, to jest to, że Łukasz jest wychowany na troszeczkę innej muzyce. Już nawiązuje do nawet sytuacji, kiedy podobają mu się inne kształty gitar, którego absolutnie nie lubi. Nie wiem, czy nie lubi, no, że to jest złe określenie, natomiast nie jest jego faworytem gitara Gibson. Brzmienie, nie wiem, chyba jest mi wybaczone, że akurat mam takie, jakie mam, a fajnie to jest właśnie tak, że zawsze wydawało mi się, że wypełnialiśmy się i dopełnialiśmy się z Łukaszem. Także to jest takie fajne w tym. A że pozostałe rzeczy są. Kto śledził profil Wody, ten wie, skąd wzięła się nazwa. Zresztą w tamtym roku był konkurs, film. Ale dlaczego akurat ten film? W jaki sposób Cię zainspirował? To był przypadek? Jest tam jakby drugie dno, czy... Wiesz co, jest tak, że być może ktoś, kto nie zna zespołu
Woda nie zna nas jako ludzi, chociaż nie wiem, czy są tacy ludzie, Którzy teraz to oglądają. tak, którzy teraz to oglądają, natomiast cieszę się, że faktycznie pozyskujemy coraz szerszą publiczność. Słuchajcie, może tak wyglądamy, że jesteśmy poważni, ale my absolutnie nie jesteśmy poważnymi ludźmi. Czasami jest to dla nas zmorą, bo też mnie nie traktuje się poważnie przez to. Natomiast nie chcę dobudowywać jakichś wielkich pałaców do nazw, zatem praktycznie również jak za nazwą, tak jak za niektórymi tytułami piosenek, nie kryje się tak naprawdę nic, co mogłoby być interesujące z punktu widzenia anatomicznego czy innego. Woda, no po prostu woda jest źródłem życia. To też było określenie nowego początku jakiegoś naszego właśnie oddzielenia tego, że będziemy płynąć, że nasza muzyka będzie jakoś ewoluować. A oprócz tego było frajdą, bo ja bardzo lubię czeskie kino i w ogóle doktora Mraczka uwielbiam. To czemu nie? Jak wspominasz pierwszy koncert? Były na pewno duże emocje. Zresztą każdy koncert tak naprawdę są emocje, ale ten pierwszy debiutancki z pierwszym składem, z materiałem, to jest zawsze jakby dodatkowe obciążenie, ale też i presja, która może być pozytywna. Presja. Nie wiem, czy była presja, dlatego że pierwszy koncert na krakowskim Kazimierzu zorganizowaliśmy w klubie, który w zasadzie jest teraz, tak patrząc z perspektywy czasu, kojarzony z klubem tanecznym. Tanecznym w kontekście salsy. Przyszli ludzie, którzy nas znają, także to był, nie był to trudny koncert, chociaż później, jak się okazuje, na przestrzeni lat trudno się gra dla przyjaciół, bo no nie ma łatwo. Trudno robi się też wywiady. A tak. To prawda. Natomiast pod tym kątem nie było to jakieś trudne, bardziej z punktu widzenia jakiegoś logistycznego. Chcieliśmy, żeby to wszystko było dobrym strzałem. Chcieliśmy, żeby ten koncert był zapamiętany przez ludzi, przez publiczność, pod kątem, nie wiem, jakości, dźwięku, nie wiem, jakiegoś wyrazu. Myślę, że udało nam się to. Było to fajnym tak naprawdę, bo część materiału graliśmy po raz pierwszy w życiu, więc jest frajda. Ja bardzo lubię grać po raz pierwszy pewne utwory. Więc w tę stronę tak to podziałało. No i to był jeden z dwóch koncertów, które zagraliśmy w pierwszym składzie z Sonią na basie. Także mieliśmy wielkie plany. Natomiast czas pokazał, że graliśmy jeszcze jeden koncert w Bochni na takim, powiedzmy, festiwalu letnim, cyklicznym, który się odbywa w parku. Był ten drugi koncert, ostatni, więc finalny koncert składu. Fajnie, działało to, ale nie myśleliśmy absolutnie o tym, że będziemy nagrywać płyty, że będziemy cokolwiek robić takiego, co po prostu nie chcieliśmy grać, bo pierwszą rzeczą, którą chcieliśmy robić, to była przyjemność. Ale jednak Honorary powstało długotrwałym pracy nad płytą, pod względem takim też zgrania się zespołu, jakby wypracowania wspólnej koncepcji na album. Wiesz co, i tak i nie, dlatego że robiliśmy i działaliśmy absolutnie systematycznie, grając 1-2 próby tygodniowo. W tym momencie muszę powiedzieć o Roszadzie w zespole. Płyta Honorary była nagrywana w innym składzie. Grał już w zespole wtedy Michał Marzec i Piotrek Skrzyński. Mniej więcej przed wakacjami wymyśliliśmy, że wejdziemy do studia z debiutanckim mini-albumem. Za sugestią Magdy Bożyk pomyśleliśmy o płycie długogrającej. Był to dobry pomysł. Zatem jeżeli chodzi o kompozycję, mieliśmy pół, powiedzmy, albumu. Ja wyjąłem swoją kompozycję Set You Free i Trojan, które kilka lat wstecz stworzyłem z poprzednim moim trio. Natomiast
postanowiliśmy, że zostawimy pewne kwestie do studia. Ja jednak jestem fanem grania muzyki improwizowanej, więc nie moglibyśmy przypuścić takiej okazji, tym bardziej w takim fajnym studiu, w którym nagrywaliśmy Honorare, żeby nie stworzyć czegoś ciekawego. Zaczęliśmy robić Like Venus to Mars przed wejściem do studia, co prawda, ale cała część praktycznie w studio została podziałana aż na Ada Kwaśniewicz, która grała na skrzypcach. Warto właśnie wspomnieć o gościnnych udziałach na płycie Honorare, bo wydaje mi się, że tutaj nawet wspomniany Like Venus to Mars, ten drugi wokal, wiadomo kogo, ale może przypomnimy. Tak, to jest, absolutnie nie widzę innej możliwości, bo tak naprawdę Like Venus to Mars od strony tekstowej jest już rozmową między mną a więc ten głos jest to jest bardzo istotny. Absolutnie jest to duet bardzo ciekawy, bo uważam, że no nie jest to takie codzienne, więc to jest fajne, a przy tym wszystkim Ada Kwaśniewicz, która jest klasycznie, już w tym momencie nie, bo nie wiem, czy Ada skończyła już studia na Wydziale Jazzu w Katowicach, jeszcze drugie, jeżeli chodzi o skrzypce jazzowe. Więc po prostu absolutnie mega topowa skrzypaczka, powiem śmiało polska, która po znajomości, to jest jedna z tych faz, gdzie faktycznie zespół Woda działa po znajomości. To jest jedna z bardzo wielu sytuacji. Natomiast jako, że graliśmy też w innym zestawieniu z Adą, absolutnie to jest jedyny wybór, żeby Ada zagrała. Ada skomponowała tę część nowoczesną, gdzie jest rozpisana na kwartet smyczkowy i później wraca Piotrek z perkusją. To są goście specjalni i oczywiście na pierwszym utworze skomponowanym kiedykolwiek przez zespół Woda SOS, Łukasza i moim. Marcin Dyjak jak też jest bardzo ciekawe, bo Marcin wtedy zagrał pierwszy raz bodajże, na pewno w Polsce, na harmonice, która jest inna od zwykłych harmonijek ustnych. To jest harmonika tak zwana harmonika o stroju zwiększonym, czyli augmented. I ona ma troszkę inne tutaj ochuchanie, że tak powiem. To jest mistrzowsko, to jest po prostu, ja też uważam, że Marcin powinien jakoś zasługuje na większe rozpoznanie, jeżeli chodzi o sprawy światowe, ale robi to w dobrą stronę i uważam, że to jest kwestia czasu, no ale tak jest w tych sytuacjach. Pamiętasz pierwsze reakcje na album? Pamiętam, to były nasze reakcje. Właśnie jakie to jest uczucie, kiedy dostajesz już wytłoczony album, przesłuchujesz go, niepewność, czy na pewno, znaczy pewność jest, ale emocje się zupełnie zmieniają, prawda? Od momentu nagrywania, postprodukcji i tego już fizycznego krążka. No racja, inaczej jest wewnątrz, inaczej jest już z perspektywy czasu, inaczej jest nawet teraz, po kilku latach. Wtedy absolutnie mega, w ogóle to mega robotę zrobiła Anka Tor, która zrobiła szatę graficzną i to jest pierwsza płyta w formie digipacku, którą wydałem w życiu. Nie, skłamałbym. Magda Bożyk i płyta Jernik była pierwszą płytą w formie digipacku. Jestem wielkim fanem digipacku, dlatego że digipack sam w sobie już daje jakąś klasę i jest bardziej przyjazny niż plastik, pudełka. Wydaje mi się, że nawet bliższy trochę wydaniom winylowym. Winylowy, absolutnie się zgadzam. Ale Woda była takim projektem, gdzie powiedzmy decydowałem o wielu rzeczach, bardzo dużych. Tutaj wracając do Magdy, Magda miała swoje oczko w głowie, a Woda była takim projektem, gdzie ja po prostu chciałem wszystko dopiąć, z drugiej strony dawałem swobodę wszystkim ludziom, którzy współpracowali z nami przy tym, także ja tylko się cieszyłem, kiedy na przykład ktoś miał jakiś pomysł i ten pomysł okazywał się genialny. Więc biorąc płytę do rąk i słuchając ją, no absolutnie byliśmy dumni, no bo wydaje mi się, że nie ma za dużo zespołów w tym momencie, które mocno stawiają na to, żeby pójść w tereny, których raczej nikt nie uważa za jakieś specjalnie atrakcyjne, czyli powiedzmy
tracić publiczność przez to, że nie pójdziemy torem bardzo, bardzo fajnym i takim bezpiecznym, tylko właśnie, żeby coś robić pod prąd. No to powiem. Specjalnie z premedytacją, jako drugi utwór, wrzuciliśmy plamę dźwiękową, gdzie wszyscy mistrzowie od powiedzmy marketingu mówili, że drugi utwór musi być nie gówno. Po prostu myśmy zrobili plamę dźwiękową, zrobiliśmy, nie wiem, następny SAS, który powiedzmy ma, nie wiem, za długi wstęp i tak dalej. Nie męczą nas takie rzeczy. I to było fajne, że czułem, że robimy coś właśnie naszego. Że jeżeli chodzi o muzykę, to nie będę nigdy obiektywny, no, to jest bardzo, bardzo moje i bardzo takie jednostronne, więc absolutnie nie będę mówił, że było fajnie. Mogę powiedzieć od strony dźwiękowej, że w tym czasie bardzo, bardzo fajnie podoba nam się ta idea, nie wiem, zdwajania gitar, dodawania jakichś dziwnych rzeczy, bo nie wiem, czy tutaj bardzo dużą uwagę, powiedzmy, można zwrócić na słuchając płyty na słuchawkach na przykład, czy na jakimś... No i dosyć ciekawe efekty, prawda? Tak, Różne takie perełeczki w Alfabet Morsa na przykład, tak? No to była tajemnica, zresztą tajemnicą Poliszynela jest to, że na wszystkich płytach jest wrzucony alfabet Morsa, czy to na aparacie, czy na, powiedzmy, jakimś instrumencie, ale to trzeba szukać po prostu. I też to jest też ukłon w stronę fanów, którzy naprawdę chcą szukać i są na tyle, nie wiem, nie chcą pozostać w banale takiego właśnie bezpiecznego czegoś. No, oczywiście bardzo dużo tracimy i dużo też nam zarzucano wręcz, że no nie możemy być tak antykomercyjni. Dlaczego na pierwszym klipie Tame the Time nie ma pokazanych naszych twarzy? Pamiętam, była taka sugestia, że to jest w ogóle, że to się nie sprzeda, bo przecież no ale kto chciał to sprzedawać? No, to jest okrutny rynek, ale ja to absolutnie rozumiem. Natomiast ja się cieszę z takiego obrotu spraw.